Serdecznie zapraszam do odcinka drugiego playlisty Prometeizm pod tytułem Mit Prometeusza, część druga. W poprzednim pierwszym odcinku wspomniałem o powstaniu ruchu prometejskiego w Polsce i domniemanym jego autorze. W tym odcinku podam więcej szczegółów związanych z prometeizmem. Dr Mirosław Szumiło pisze: Piłsudski dążył do wyeliminowania zagrożenia dla Polski od wschodu. Planował utworzenie na tej rubieży kilku państw narodowych, które następnie miałyby wejść w skład federacji pod przewodnictwem Polski. Stanowiłyby one swoistą zaporę przed Rosją. Akcję prometejską prowadzono na kilku płaszczyznach: polityczno-propagandowej, naukowej, wojskowej i konspiracyjno-wywiadowczej. Koordynacją tych działań ze strony polskiej zajmowały się dwie instytucje: Wydział Wschodni Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ekspozytura nr 2 oddziału II Sztabu Generalnego Wywiadu Wojskowego. Za ich pośrednictwem przez specjalnie wydzielony fundusz N prometeizm był dotowany z budżetu państwa. W 1928 roku w Warszawie powstał elitarny klub Prometeusz, w którym odbywały się odczyty wygłaszane przez wybitne osobistości ze świata polityki i nauki. Filie tego klubu funkcjonowały w Helsinkach, mandżurskim Harbinie i Paryżu. Podsumujmy dotychczasowe informacje o prometeizmie. Po pierwsze, celem prometeizmu było utworzenie państw federacyjnych Ukraina, Litwa, Białoruś pod przewodnictwem Polski. Po drugie, akcja prometejska była bardzo dobrze zorganizowana i dotowana przez rząd polski. Po trzecie, powstał elitarny klub Prometeusz z licznymi filiami zagranicznymi. Po czwarte, ruch prometejski propagowały wybitne osobistości ze świata polityki i nauki. No cóż, wygląda na to, że idea ruchu prometejskiego musiała istnieć wcześniej, przed memoriałem Piłsudskiego skierowanym do rządu japońskiego. Co więcej, jest bardziej niż prawdopodobne, że Piłsudski nie był jej autorem. Wskazuje na to założenie wielu filii zagranicznych, których istnienie i działalność musiała być finansowana spoza polskiego budżetu. Potwierdzają to kolejne informacje. W celu pogłębiania wiedzy o narodach prometejskich i Rosji powstały ważne ośrodki naukowe: Instytut Wschodni i Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie oraz Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie. Założenie kosztownych instytutów w Warszawie i Wilnie musiało wiązać się z istnieniem sponsorów zagranicznych, dotujących sowicie owe instytucje. Mało tego, rozwój idei prometejskiej odbywał się nie tylko w sferze propagandy, wykładów i klubów. Na płaszczyźnie wojskowej przygotowywano kadry do przyszłej walki o niepodległość, zatrudniając przedstawicieli podbitych narodów w charakterze oficerów kontraktowych w Wojsku Polskim. Dotyczyło to ponad 70 Gruzinów, 57 Ukraińców oraz kilkunastu Azerów i Górali kaukaskich. Powstaje pytanie, o jaką niepodległość miała walczyć Polska, która przecież była już niepodległa od 1918 roku. Jaki interes miałoby nasze państwo w wywoływaniu kolejnej wojny? Kto był zainteresowany wciąganiem Polski do wojny wbrew jej interesom? Niektóre źródła wspominają, że w międzywojennej Polsce wyszkolono co najmniej 75 000 Ukraińców. To, co działo się 100 lat temu, powtarza się w czasach współczesnych. Nie jest żadną tajemnicą, że Wojsko Polskie nie tylko zbroi za darmo, ale również szkoli ukraińskich żołnierzy. Dr Szumiło
potwierdza działalność ówczesnych rządów słowami: od 1926 roku funkcjonował w Warszawie zakonspirowany ukraiński sztab wojskowo-powstańczy pod dowództwem generała Pawła Szandruka. Sztab ten prowadził działalność wywiadowczą na Ukrainie Sowieckiej i organizował grupy szkoleniowe wśród emigrantów ukraińskich w Polsce. Czyli krótko mówiąc, rząd polski w okresie międzywojennym pod przewodnictwem Józefa Piłsudskiego wspomagał i finansował ukraiński sztab wojskowo-powstańczy w Warszawie, zajmujący się działalnością wywiadowczą oraz szkoleniami emigrantów ukraińskich w Polsce. Te informacje to kopiuj wklej z działalności naszego współczesnego rządu, czyli historia powtarza się. Szkoda tylko, że nikt z rządzących elit nie wyciągnął do tej pory żadnych wniosków. Na tym zakończę odcinek drugi, w którym przedstawiłem informacje o rozprzestrzenianiu się idei prometejskiej poza Polskę, jak również sprzeczne z interesami Polski zaangażowanie rządu Piłsudskiego w działalność skierowaną przeciwko Rosji. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka trzeciego pod tytułem Mit Prometeusza, część 3.